Nocleg na parkingu był naprawdę fajny. Moich sąsiadów było dwoje. Pan miał żonę jeszcze w tym wanie i oboje byli bardzo mili. Zebraliśmy się mniej więcej o tej samej porze. Już za mną jakieś 8 km. I dotarłam znowu nad morze. Od północnej strony półwyspu Shimokita, mam nadzieję. I chcę wam pokazać to, co jest za mną, czyli po pierwsze ocean, a po drugie pierwszy widok na Hokkaido. Właśnie zobaczyłam tutaj pierwszy raz ostatnią wyspę na mojej trasie. I to tyle. Lecę dalej. A jeszcze jest ciekawe, bo jest wypadek właśnie. Ktoś wjechał do rowu, co się w Japonii strasznie rzadko zdarza. Tam jest policja. Ładna okolica i zauważcie, że nie ma wreszcie tych betonowych murów nad oceanem, bo tutaj nie będzie tsunami. Tutaj jest za mała odległość między Honshu a Hokkaido, żeby nawet jakby jakiś wulkan wybuchł, to żeby to tsunami powstało. Więc okna domów wychodzą bezpośrednio na morze. Jest piękny widok. Ustawienie telefonu było wielkim wyzwaniem, ale chyba jest, widać mnie i widać też 3100 km, które właśnie padło z tyłu Hokkaido. Już niedługo tam będę. No cóż, trzymajcie kciuki za aparat, żeby udało się go naprawić właśnie tam po drugiej stronie cieśniny, czyli w Hakodate. Dowiem się jutro pewnie, czy to się uda, nie. Ale tymczasem jest odpływ, jest bardzo ładnie, są skały, piaseczek, ale nie mam czasu się kąpać, ponieważ zmierzam dziś na darmowe pole namiotowe na miejscowości, z której odpływa prom i nie chcę tam po prostu dojść po ciemku, chcę trochę pospać. 3100. Zaliczyłam właśnie kolejną wizytę w wiejskim sklepie. Tym razem jest to wieś Kamaruizawa. Trochę większa wieś. I sklep też był większy. Kupiłam pomidory i lody i dostałam czekoladę w prezencie. Przeczuwałam, dlaczego tak może być, że czekolada po prostu pewnie jest przedatowana i nie wypada jej sprzedawać. I rzeczywiście tak jest. Maj 2022 i grudzień 2022. No to ta biała to ponad rok czekała na to, aż ktoś ją zechce zabrać z półki. No i zechciał. No, bardzo miło oczywiście. Bardzo mili panowie sobie tam gospodarują w tym sklepie. Jeszcze jakieś 10-11 km na to pole namiotowe. Byłam w jeszcze jednym sklepie, uświadomiwszy sobie, że chleb mi się kończy. Myślałam, że już nie będzie sklepu, ale był, no to jak był, to kupiłam chleb. Dokupiłam jeszcze grapefruta, bo był. A przy tym upale po prostu. Znaczy dziś nie ma takiego znowu strasznego upału, ale w każdym razie traci się te elektrolity, jest lato i jak tu nie zjeść owoca. Ale owoce w Japonii są strasznie drogie. Jak normalne takie obiadowe jedzenie można kupić bardzo tanio, to właśnie owoce są towarem luksusowym. Także 5 zł za grapefruta jednego. Nie wiem ile kosztuje w Polsce, bo w Polsce nie kupuję grapefrutów, bo mam jabłka w ogrodzie. Nie wiem kiedy ostatni raz kupowałam grapefruty, chyba 15 lat temu. Albo jakoś na święta. A w każdym razie kolejny taki wiejski sklepik. Bardzo miła pani dała sobie zrobić zdjęcie z mamą uwieśnioną i była oczywiście bardzo zdziwiona tym, że jestem z Polski. Po poprzednim sklepie pan też był bardzo zdziwiony, że jestem z Polski i znowu nie bardzo kojarzył, który to jest kraj i mówi, że u nas jest wojna, ale nie, u nas chyba nie ma wojny, mam nadzieję. No, a ta pani też właśnie
co też mi przyszło do głowy, odwiedzić tę malutką miejscowość nad oceanem. Chyba nie uda mi się ustawić tutaj porządnie telefonu, ale udało mi się zdążyć na zachód słońca na wysuniętym najbardziej na północ punkcie Honshu. To jest Omazaki, cypelek, który no właśnie jest najbardziej wgryziony w ocean z całej wyspy. Tutaj jest pomnik, jest jeszcze latarnia morska na wysepce i inni ludzie też oglądają zachód słońca. Niewiele zachodów słońca w Japonii można zobaczyć, przynajmniej po mojej stronie, bo po zachodniej stronie można, ale jak również mam po wschodniej. Ten właściwy punkt znajduje się tutaj, na takiej bardzo wzburzonej plaży, ale jest specjalna barierka, której się można trzymać, jeżeli ktoś koniecznie musi dotknąć wody. Bardzo wietrzne. Wybrałam już miejsce, mam nadzieję, że mnie nie zdmuchnie. Raczej nie, o ile się wiatr nie pogorszy nocą. Sporo ludzi jest, ale jestem jedyną turystką zagraniczną. Myślałam, że będą jacyś turyści, ale nie ma. Pole namiotowe jest na środku wsi, tak jakby to był rynek, tylko zamiast rynku jest trawnik i po prostu się stawia namioty, tam jest łazienka, jeszcze dodatkowo płatna jest, zdaje się, kuchnia. Nie mój interes. No i chyba wszyscy właśnie tu przeważnie biwakują przed promem o 7 rano, na której ja się wybieram, więc pewnie będzie ruch wcześnie rano i mam nadzieję, że się obudzę, bo jeszcze zostały mi 3,5 km dziś, jutro, przystań domową. No, więc jeszcze nie koniec nocy. No, to się rozbijam i dobranoc. Honshu. Płyniemy. Zdążyłam na prom. Wszystko ok. Na biwaku też ok. Doszłam o 6. Kupiłam bilet. Okazało się, że był 2 razy tańszy niż miał być. Miał kosztować ponad 6000 jenów, a kosztował ponad 3000. Czysty zysk. I teraz siedzę sobie w tej części, gdzie tak zwana tatami, czyli dywan. Nie mata, nie mają prawdziwych mat tatami, ale jest wygodny, mięciutki dywan, wszyscy się to swobodnie rozwalają na tym dywanie, więc fajnie. 3 godziny 40 minut będziemy płynąć do Hakodate i to jest najkrótsza droga promowa między Honshu a Hokkaido, mniej popularna na pewno niż ta z Aomori, jeszcze jest trzecia. Nie wiem, w każdym razie nazywa się linia nostalgiczna, nie wiem dlaczego, taka bardziej chyba turystyczna. I znowu jestem jedynym turystą europejskim, znaczy białym, bo jeszcze Amerykanie. Nie ma żadnych. Tam jest park. Poleżę sobie, może się zdrętnę, a potem zobaczymy, co za aparaty. Jestem w Hakodate, dopłynęłam promem bez problemów. Podróż trwała o wiele krócej niż się spodziewałam. Wcale nie 3 godziny 40, tylko godzinę 40, powiedzmy 2 godziny zanim wysiadłam. No i potem wylądowałam w poczekalni i zaczęłam się zastanawiać, co dalej. O 10 otwierali sklepy z elektroniką
i jeden z moich followersów, który jest Japończykiem i mówi po japońsku, zgodził się zadzwonić do tych sklepów i zapytać, czy są w stanie naprawić mój aparat. Niestety powiedzieli, że musieliby go odesłać gdzieś do fabryki, pewnie do producenta Sony, że jest to możliwe, ale że to potrwa bardzo długo, więc tak jakby odpowiedź brzmi nie. Ale filmuję teraz moim aparatem. Zaryzykowałam. Postanowiłam go włączyć i zobaczyć, co się stanie. W międzyczasie wyszło jeszcze kilka ziarenek. Właśnie jedno ziarenko piasku wyciągnęłam teraz znowu igłą, więc coś się z niego wytrząsa. Pechowo w miejscu, w którym byłam poprzednio i wytrząsałam poprzednio, nie domknęłam kieszeń w plecaku, aparat upadł, zbiła się ta taka naklejana szybka. Nie ekran aparatu, na szczęście tylko ta naklejka, ale już po prostu to przelało czarek goryczy i myślałam, że się rozryczę na środku drogi. Poszłam do sklepu, coś zjadłam. Sałatka ziemniaczana nie była najlepsza, chyba zrobili ją z pire. Zjadłam 3 banany, 4 nie dałam rady. No i teraz jestem pod sklepem z elektroniką takim dużym i chcę zobaczyć, co tam mają. Ale aparat jakby działa. Boję się używać zoomu, bo myślę, że w tym zoomie coś siedzi. Teraz zobaczę, czy się wyłączy. Jak się wyłączy normalnie, to chyba po prostu będę filmować aparatem bez zoomu. Nie chcę za bardzo kupować znowu czegoś nowego. Pomijając stratę pieniędzy znowu, to musiałabym nieść wszystko, ten stary i nowy aparat, bo moi znajomi z Tokio jadą teraz na wakacje do Polski i już nie mogę do nich przez miesiąc nic wysyłać, bo nie dojdzie, bo i nie będą mieli jak odebrać. No więc tak wygląda sytuacja. Jestem bardzo opóźniona, jest 12:30 po południu. Nigdzie jeszcze nie zaszłam, tylko błąkam się bez sensu i jestem zła i smutna i w ogóle. Muszę dojść do jakiegoś lasu, żeby gdzieś zabiwakować. 30 km stąd jest darmowe pole namiotowe. Bardzo w bok od mojej trasy. Jest bardzo daleko, jak na do 1:00 po południu. Chyba tam nie dojdę. Zobaczę. Zajrzę do tego sklepu. Ale się dziś późno obudziłam. Chyba od pierwszego dnia w Japonii się tak późno nie obudziłam o 5:45. Nie żeby jakoś tam, nie żebym spała do południa. Ale jakoś tak byłam bardzo zmęczona i te wszystkie wydarzenia. Biwak znalazłam tuż za tunelem dwupasmówki, która jest tam. Nad szosą, która jest tu i jeszcze nad linią kolejową, która też jest tu. Jakieś auto w ogóle parkowało tam wieczorem, ale nie przeszkadzało mi to wszystko, nawet to, że jest trochę pochyło. Po prostu z ulgą walnęłam się do lasu, bez żadnych dzisiaj udogodnień typu toaleta albo woda. Po prostu zwykły hokkaidański las z bardzo dużą ilością wielkich gzów, dlatego będę jeść śniadanie w namiocie. Właśnie jestem na etapie obierania ogórka. Nagle stwierdziłam, że absolutnie muszę mieć ogórka i kupiłam go wczoraj. Tak w polskim stylu śniadanie będzie twarożek i będzie ogórek. Mam twarożek. Czy to jest serek kremowy, bo tu twarożku nie ma, ale też dobry. Jadam go od dłuższego czasu, tylko miałam teraz przerwę, bo było za gorąco, więc się po prostu by rozpłynął. Teraz jest odrobinę chłodniej, jest poniżej 30 stopni. No, dziś ma padać, niestety jest pochmurno totalnie. Może dlatego pomogło mi to spać. No ale mam nadzieję, że ten deszcz nie będzie jakiś straszny.
Odwiedziłam toaletę na dworcu kolejowym i jestem już w parku. Quasi Park Narodowy Onuma, czyli nie zupełnie park, ale prawie. Nie da się go jakoś dogłębnie zbadać. Jego główną atrakcją jest góra Hokkaido Komagatake. W Japonii jest dużo gór o nazwie Komagatake, ale trzeba je jakoś rozróżnić, więc ta się właśnie tak nazywa. Ta nazwa znaczy końska góra. No. I jeszcze są jeziora, jest kilka dużych jezior, jeszcze są mniejsze stawki. One wszystkie powstały na skutek jakiegoś wydarzenia tektonicznego. Coś się tu poblokowało i woda się gromadzi. Są lilie wodne, jest bardzo ładnie, ale jest to taki bardziej miejski park niż park narodowy albo jakiś rezerwat. Ale ładnie, cieszę się. Zeszłam wreszcie z asfaltu i jest prawdziwa ścieżka, więc to najważniejsze. Chciałam oczywiście wejść na Mount Komagatake, ale jest to niemożliwe, ponieważ szlak na szczyt jest zamknięty z powodu aktywności wulkanicznej. Wolno podejść tylko kawałek i trzeba wracać do parkingu. No więc to niestety nie jest dla mnie. Szkoda. Na pocieszenie dzisiaj szczyt jest kompletnie zakryty chmurami, więc i tak bym nic nie zobaczyła. Ale właściwie to bardziej widok na tą górę jest jakby atrakcją niż widok z góry. Wczoraj udało mi się ją zobaczyć, tą górę, więc fajnie. Dawniej ona miała kształt stożka taki idealny jak Fuji, ale w XVII wieku wybuchł ten wulkan i rozsadził ten cały stożek, także teraz jest taki poszarpany. No. Ale może jeszcze zobaczę, jak się te chmury rozejdą. Znalazłam bardzo fajne miejsce na lunch. Jakiś taki prywatny park, jakiś niby, to chyba jest pole namiotowe, ale nikogo tu nie ma na tym polu. Jest taki hotel i jakiś jeszcze taki budynek. W sumie nie wiem, ale znalazłam ławeczkę, więc fajnie. Jak człowiek wyprostowany. Usiąść sobie na deskach. Obdarłam właśnie ze skóry grapefruta. No, cudnie pachnie. Przeszedł deszcz, ale krótki i w zasadzie bokiem. I ściągnęłam właśnie jeszcze jedno ziarenko piasku z obiektywu. Nie chcę się za bardzo cieszyć za wcześnie, ale na razie aparat działa. Zrobiłam nawet próbę zoomu i zoom działa. Więc może po prostu ten tydzień odpoczynku zrobił mu dobrze. I wytrząsł się ten cały piasek, bo przecież nie był głęboko, on tylko tak wpadł do tego piasku i no w każdym razie fajnie, że są chmury, jest bardzo ciepło i bardzo wilgotno i są brzozy, tak jak zapowiadała Iwona z Tokio, że tutaj na Hokkaido jest trochę tak jak w Polsce, że jest chłodniej i właśnie, że rosną brzozy. I krowy są. Na razie krowy widziałam tylko pozamykane. Niestety. Ale brzozy są. Rzeczywiście. Komagatake wyszedł zza chmur. Fajnie wygląda ten krater. Taki poszarpana grań. No i granica lasu jest bardzo niska. Ta góra ma tylko 1200 metrów, a na szczycie i już na zboczach nie ma lasu.
Zobaczcie, jaka przyjemna toaleta. Tak w drewnie wykończona, bardzo ładna. Bardzo przyjemnie. Nabrałam H2. To wszystko jest na takim wiejskim skwerku w miejscowości Mori. Tutaj właśnie jestem, byłam w sklepie. Tutaj mieli makaron w wersji z ikrą rybią. Bardzo smaczny, bardziej słony niż zwykle. To jest taka moja ulubiona potrawa na lunch, choć nie w każdym oczywiście sklepie bywa. Nigdy nie myślałam, że będę jadła z takim smakiem zimny makaron. Do czasu wizyty w Japonii zawsze mówiłam, że nie ma nic bardziej obrzydliwego niż zimny makaron. Ale tutaj te sałatki makaronowe, jak się je wyjmie z lodówki, są takie orzeźwiające. Super, bo jest 30 stopni, fajnie zjeść coś chłodnego. Więc zimny makaron. No, tak wygląda wieś. A ja mam jeszcze chyba z 12 km, choć już dochodzi 5. Nie wiem, jak to będzie. Wypatrzyłam stacyjkę kolejową, w której może dałoby się przekinać. Nie wiem niestety, o co dokładnie tutaj chodzi, ale przypuszczam, że chodzi o ostateczne panowanie Japończyków nad Hokkaido. Raczej nie chodzi o Brytyjczyków. Parostatki mają japońskie flagi, a na brzegu jest wioska z tradycyjnymi, pięknymi domami, ze strzechami. Jest ten sam wulkan, te same głazy na wybrzeżu, tylko że większość została obetonowana. Ale jest to ten sam widok, ta sama wieś, tylko kilkaset lat później, kilkaset ton betonu później. Strzech już nie ma. Nie doszłam na stację kolejową, mam wciąż 6 km i to się dziś nie stanie. Droga jest bardzo ruchliwa, bo teraz zeszłam na główną i obawiam się, że zaraz skończy się chodnik, a to jest po prostu kaplica. Jeszcze jest linia kolejowa. Wieś jest w 2/3 opuszczona, większość domów jest opuszczona, no bo jest straszny hałas i między linią kolejową a ciężarówkami, no to nikt nie chce mieszkać. Jacyś ludzie mieszkają, rybacy głównie. Zapukałam do jednych drzwi, bo chciałam poprosić o wodę i wybrałam taki najbardziej wypasiony dom. I dzwonek miał kamerę i facet nawet nie wyszedł ze mną pogadać, a gadanie po angielsku z kimś, kto po angielsku nie mówi i jakby no vice versa po japońsku nie wyszło i jak usiłowałam powiedzieć, że chcę wodę, to usłyszałam no thank you. No więc poszłam sobie. Na szczęście ktoś miał źródełko takie na stałe, wodę lejącą się przed domem, więc wzięłam stamtąd. A potem stwierdziłam, że zajrzę na cmentarz i zobaczę, co tutaj jest. Może będzie płasko. Nie jest płasko. Tu widzicie, jest cmentarz, ale jest kaplica, jest buddyjska kaplica. No pewnie taka cmentarna, ale jest fajnie w środku. Zaraz wam zresztą pokażę. Jest jeden gies w środku, nie wiem, czy to ja go wpuściłam, czy ktoś tam... O, właśnie widzę drugiego, żeby mi tam nie wlazł. No. Zapraszam do środka. Jest goła betonowa podłoga. Jest też ławeczka dość szeroka. I 6 figur, które tutaj będą nade mną czuwały. Pokłoniłam się bóstwom, przedstawiłam się, choć buddyjskie bóstwa chyba wiedzą z góry, kim się jest. Shintoistycznym trzeba się przedstawiać. I oczywiście zmówiłam też wieczne odpoczywanie za zmarłych, także żeby wszyscy byli tutaj mi przychylni. Bo jak myślę, że to wszystko jest uniwersalne. Była też świątynia shintoistyczna we wsi, ale musiałabym się do niej wrócić i tak myślę, że świątynia może jest mniej mile widziana niż stanie w kapliczce. Gdyby ktoś tutaj zajrzał oczywiście w nocy. Nie jest to wykluczone, jest to mało prawdopodobne we wsi, w której nikt nie mieszka. No to mam nadzieję, że będzie spokojna noc. Dziwny trochę ten beton, ale okej. Nie jest bardzo, znaczy jest gorąco, ale nie jest tak, że zaraz tu padnę. Może pozbędę się tego gza i będzie spokojnie.
Arigato gozaimasu. Leje. Jestem pod dachem, w nocy też lał. Będzie jeszcze chyba więcej lało, ale przynajmniej suchy nocleg. Jest bardzo, bardzo dobry. Także dzięki. Już jestem gotowa do wymarszu, plecak spakowany, przestało padać, no ale zanosi się na dość nieprzyjemny dzień, bo jest bardzo parno. Od jutra ma się trochę ochłodzić, mam nadzieję. Oby tak było. No, mogę sobie zaliczyć nocleg w kaplicy cmentarnej do swojego CV, bo spałam już na cmentarzach, ale jeszcze nigdy w kaplicy cmentarnej. Jest to ewidentnie miejsce, gdzie odbywają się pogrzeby, bo jest zdjęcie na ścianie z jakiegoś pogrzebu właśnie, ale bardzo stare, co najmniej z lat 60., może 50, no już chyba, może tak, koniec 50., bo panie mają takie fryzury, jak moja babcia nosiła w latach 50. No, tak. Japończycy nie robią żadnych pogrzebów shintoistycznych. Wszystkie pogrzeby, o ile mi wiadomo, odbywają się w wyznaniu buddyjskim. Cała reszta jakby życia jest w Shinto. Jak się dzieci rodzą, to rodzice niosą je do świątyni shintoistycznej i tam jakieś się odbywają błogosławieństwa w intencji szczęścia w życiu dziecka i śluby też są shintoistyczne, też jakieś tam zabiegi, czary, mary i na pewno jest to coś fajnego, ale raczej trudno byłoby się wkręcić na takie wesele, a chciałabym, byłoby super. Tak naprawdę pogrzeb też bym chciała zobaczyć, ale to raczej odpada. Na pewno jest dużo kadzideł, na pewno też są jakieś modlitwy. No pewnie buddyzm oferuje bardziej atrakcyjne życie po śmierci, dlatego tak jest. No bo w shintoizmie po prostu dusze stają się jakimiś innymi istotami i sobie po prostu są. A w buddyzmie no, mamy oświecenie i w ogóle jakieś mega szczęście, więc może jest to bardziej właśnie atrakcyjne dlatego. No. Tak, mnie czeka dziś zwykła szarość dnia. Także zmierzam na razie w kierunku stacji kolejowej, woda, łazienka, pranie, jak zwykle. A po południu wizyta w mieście i zakupy i potem szukanie noclegu. Wypatrzyłam już, że będzie jakaś plaża za jakieś 37 km, to może plaża? Zobaczmy. Kadzidła i muchozol. Niezależnie od tego, jak głęboko zatopimy się w medytacji, i tak nas życie dopadnie i zeżrą nas owady. Rozważałam też to miejsce, patrząc wczoraj na mapę Google. Jest wiata, owszem. Wody w kranie nie ma, jest wyłączona. Żółty budynek jest zamknięty, to nie jest WC. Poniżej jest parking z małym przystankiem autobusowym, ale widać by mnie było z drogi. No i nie ma ani wody, ani łazienki. No i tak mało kameralnie, ale nikt tu nie przychodzi. Trawę właśnie wykosili, ale była bardzo wysoka. A jednak obok był cmentarz i woda w kranie, także właśnie sobie nabrałam. Jeszcze jedna kapliczka cmentarna, ale tu bym się tak ładnie nie schowała. Także w sumie jestem bardzo zadowolona z wyboru. Już tutaj zginął bardzo świeże, są świeże kwiaty i napoje dla duszy umarłego, żeby miał się czym pożywić za świata. No, ta droga jest straszna, ale tutaj jest chodnik, więc nie jest tak pecha. Bo tak, to nie ma chodnika. Ja cały czas jestem ciężarówkami, jest to naprawdę straszne. Fajna poczekalnia dworcowa. Jaka słodka miniatura z dawnej wsi, bardzo ładna. W starym stylu, ale wszystko wygodnie i jest gniazdko. Także właśnie się powłączyłam. Nie mam na razie dzisiaj zbyt wiele ładnych rzeczy do pokazania. Jedynie ten kolejny lunch w sklepie. Był bardzo dobry, orzeźwiający, wszystko takie
gorzkawe i soczyste. Jeszcze mam 3 grapefruity w plecaku. No i tabuny ciężarówek, które mnie ciągle mijają. Szczęście jest teraz duże pobocze, jak widać. Także idzie mi się w miarę dobrze, tylko takie są wiadukty strasznie wąskie. No to tam jest słabo. I mija mnie masa rowerzystów. Właśnie jedzie jeden rowerzysta. Przypuszczam, że albo przejeżdżają całą Hokkaido, albo jadą na Kyushu. Kto wie, niektórzy z nich na pewno. Bo myślę, że to jest fajna opcja przejechać Japonię rowerem, bo jest to o wiele bardziej popularne. No. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale już nie pamiętam. Aha. No po prostu to, że nie mam nic do pokazania, ale chcę wam pokazać, że też są takie odcinki beznadziejne i trzeba je jakoś przeżyć. Pewnie to jest też jeden z powodów, dla których praktycznie nikt nie decyduje się na piesze przejście Japonii, bo jest strasznie dużo takiego paskudnego asfaltu i nie każdy jest w stanie to wytrzymać, zarówno mentalnie, jak i po prostu fizycznie, bo stopy od asfaltu bolą. Mnie na szczęście nie aż tak bardzo, bo zrobiłam w życiu dużo kilometrów, ale jak ktoś nie zrobił, no to bolą bardzo. Także niosę sobie te grejpfruty i zmierzam na plażę. Mam nadzieję, że tam będzie coś ładniejszego. Od czasu do czasu pojawia się możliwość zejścia z tej głównej drogi, jak jest jakiś port albo wieś, tak jak tutaj. Tu jest nawet przyjemny park nad oceanem, który jest za tymi krzakami, ale jest trochę za wcześnie, dość mocno na widoku. Jakby było ciemno, to bym spokojnie w te krzaczki buchnęła. Zresztą tak czy owak myślę, że byłoby ok, ale podejdę sobie na tą plażę. A tutaj mamy kranik. Nabrałam wodę właśnie na nocleg i tu jest też woda. No, tu się da spać. Nie spodziewałam się kwiaty. Myślałam, że jest tylko kapliczka i plaża i jakieś w miarę zaciszne miejsce przy wsi. Wieś jest no, 100 metrów stąd, ale to jest na skraju wsi, tam jest jeszcze świątynia wyżej. Pod namiot też byłoby tu fajnie, bo są sosny, które zwieszają gałęzie nad równy grunt, naprawdę genialnie. No ale wiata to wiata, więc zostaje pod wiatą. Szum fal. Super. Dobry pomysł był zejść. To będzie dzisiejsza kolacja. Doniosłam całe 1,5 litra cytrynowej herbaty. Rano sklepy będą zamknięte, a zresztą herbaty chcę teraz. I mam sałatkę makaronową z owocami morza i jajkami na twardo, znaczy na twardo, na mole, o tak na żółto w środku. Nowy rodzaj herbaty, czekolady herbacianej, której jeszcze nie jadłam, była strasznie droga, ale musiałam ją kupić. I biszkopciki herbaciane, których chyba wam jeszcze nie pokazywałam. To są takie kakaowe ciasteczka, biszkopciki, tylko że właśnie nasączone herbatą, są genialne. I widok na morze.
200 km. Zapomniałam o tym wczoraj kompletnie, tak odpłynęłam myślami na asfalcie, bo to było 19 km temu. Czyli wczoraj koło pewnie 1:00 po południu. Trudno, wyszło. Obiecałam sobie, że nie będę więcej robić zdjęć na plaży, że nie będę ustawiać znaków na plaży. Ale nie bardzo, jest inna opcja. Jest tu ładnie, aparat stoi na skale, więc mam nadzieję, że dotrwa do końca tego ujęcia. Notowałam właśnie tutaj pod wiatą i absolutnie cudownie, tylko strasznie wilgotno. Taka mgiełka nad plażą się wynosi i po twarzy już spływają mi krople, ledwo wstałam i właśnie pierwsze krople wpłynęły mi na okulary, tego nie znoszę i pieczę. No trudno, 3300 powinno być już w górach. Teraz tam. Na plaży tutaj można znaleźć tak zwane dolary, czyli takie szkielety okrągłe żyjątek morskich z wzorkiem w gwiazdkę. One niestety są bardzo kruche. Te białe pryzmy to są hałdy muszli pokonsumpcyjnych małży, z którymi już nie bardzo chyba wiadomo co zrobić. Część jest podobno przeznaczana do recyklingu, jakieś kosmetyki z nich robią, ale z tego to już chyba nie jest tego ogromna ilość. Tu jest taka nawet fajna mapa Hokkaido. Tutaj płynęłam promem do Hakodate, no i właśnie tutaj nie bardzo była inna opcja, jak po prostu pójść tą piątką. Równolegle biegnie autostrada, ale ona w ogóle prawie nie ma żadnego ruchu. Być może jest płatna i dlatego ludzie nią nie jeżdżą i wszyscy walą piątką. No można byłoby jakoś jeszcze obchodzić to wszystko, ale to by było kolejne kilkaset kilometrów też asfaltem, więc wydało mi się to bez sensu. W centrum tego półwyspu nie ma żadnych dróg, ani szlaków, niczego po prostu, dlatego muszę iść tędy i obchodzę tą zatokę, żeby dojść do Parku Narodowego tutaj. Tu chcę zobaczyć to jezioro, jest później taka fajna górka, na którą można wejść. Tu jest jeszcze jedno jezioro, które mnie kusi, choć pierwotnie nie planowałam tam iść. Zobaczę, jak się będzie dało, czy ma to sens. No i potem będę się jakoś przybijać tutaj do tego Parku Narodowego. Tu są jeszcze jakieś rezerwaty po drodze, wyglądają fajnie. O, i tu będzie fajny trekking, jeden z najbardziej znanych trekkingów w Japonii, Daisetsuzan. Potem niestety znowu będzie asfalt. A tu jakiś rezerwat, ale generalnie asfalt do samego końca. Źle pokazałam, bo nie było widać nic, no ale w każdym razie tutaj, o, tu zmierzam. Potem będę jakoś się dostawać na pociąg i wracać do Tokio pociągiem. A jestem na takiej stacji WC głównie. Jest tutaj parking, ale nie ma żadnych ławeczek ani drzew, więc siedzę na podłodze. Chyba były tu kiedyś ławeczki, ale je zabrali, bo ludzie siedzieli. Wszystkie gniazdka są zablokowane, są na klucz zamknięte. Można tylko otworzyć kluczem. No właśnie nie ma gdzie usiąść. Bardzo mnie kusi łazienka, żeby się umyć tam. Jest dla niepełnosprawnych i ma kratkę ściekową, więc chyba tam zaraz buchnę, bo już jestem tak słona i klejąca, że nie jestem w stanie wytrzymać. Wszystko mam po prostu obtarte, bo jak w ubrania wchodzi sól i skóra jest cały czas mokra, to po prostu robią się rany na skórze i już mam całe udo we krwi, znaczy w takich wypryskach krwawych. Gdzieś to odkleiłam taśmą, widać, ale taśma się odkleja, bo mam mokrą skórę, że no, ale nie boli, także jest trochę lepiej. Tu od stabilizatorów wszystko mam poobcierane, no i plecy na dole są całe czerwone. Właśnie włożyłam sobie ręcznik do spodenek, żeby chociaż się odseparować na chwilę od tego potu. Ręcznik dostałam od jednej pani, tej, która mi zrobiła onigiri w sklepie. Nie chciałam go i próbowałam ją przekonać, że nie chcę nic nieść dodatkowego, ale
No, ona stwierdziła, że muszę wziąć ten ręcznik, więc wzięłam i mam ręcznik. Japończycy używają ręczników właśnie takich małych. Cały czas trzymają je na karku przewieszone i po prostu jak pot spływa z twarzy i szyi, to się cały czas wycierają. No bo jest po prostu tak potworna wilgotność, że pot nie spełnia żadnej funkcji chłodzącej dla organizmu i po prostu cały czas spływa i spływa i spływa. Trzeba go wycierać albo zmywać. Jest to dość obrzydliwe, no ale tak się tutaj po prostu żyje. A ja mam drugie śniadanie w ogóle, tak. Mam tempurę z kukurydzy i soi. Soja to są te zielone ziarenka. Właśnie ona ma takie świeże zielone ziarna, słodkawe, bardzo smaczne. Jeszcze jeden grapefruit i czekoladę białą. No, nawet się nie rozpuściła, bo jest pochmurno i plecak się nie nagrzał do jakichś tam 50 stopni. Że w głębi plecaka wytrzymała. No i znowu spływa po prostu. Ochyda, nie chcę być cały czas mokra. Tego najbardziej nie znoszę w wędrowaniu w miejscach, gdzie jest ciepło. Że po prostu cały czas człowiek jest mokry i obtarty i wszystko piecze. W górach będzie lepiej, także jak dojdę do tego parku narodowego, na pewno będzie lepiej. To jeszcze 2 dni. 1,5 pewnie na tym asfalcie. Spodziewałam się, że Hokkaido będzie trochę inaczej wyglądać, że będzie bardziej zadbana i w ogóle. A tymczasem to są jakieś takie wioski zabite dachami, wszystko jest zardzewiałe, opuszczone. No, w sumie takie trochę faktycznie stadium przejściowe między Japonią właściwą, między Honshu a Rosją, między Sachalinem. Chociaż na Sachalinie nie byłam, ale marzę o tym. Oshamander też nie wygląda porywająco, ale zaraz będzie sklep. To najważniejsze. Nadal idę drogą, ale zeszłam na chwilę popatrzeć na ocean i na to wysokie wybrzeże. Teraz był długi kawałek płaski, taki absolutnie płaski i nie mogę wyjść ze zdziwienia, jak bardzo jest tu pusto. Po prostu nie ma wsi i było to miasteczko, to była właściwie duża wieś, a tak to mimo, że jest płasko i teren dogodny do zabudowy, to nie ma tutaj domów. Jest naprawdę zupełnie inaczej. Roślinność też jest inna, jest dużo takiej trawy nadmorskiej, tu jest piaszczyście. Więc tak, to jest też inne. Są takie młode nasadzenia lasu. Widać po drugiej stronie drogi trochę. I to są jodły i takie dęby o bardzo, bardzo dużych liściach. Trochę sosen. Wyraźnie bardziej północna roślinność. Więc myślę sobie o tym Sachalinie, jak tam musi być. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda tam pojechać. Że kiedyś wojna skończy i może kiedyś będzie normalnie w tamtej części świata, ale nie wiem, czy to za mojego żywota nastąpi. W każdym razie chciałabym zobaczyć Sahalin. W ogóle tamte rejony. Kuryle też. To tak. To wracam na drogę. Przed chwilą padał deszcz. Taka dosyć zlewa, więc jest bardzo parno. Aha, lepiej, żebym aparatu nie wynosiła na drogę, bo ciężarówki robią prysznic, rozpylają wodę, nie chciałabym, żeby to się dostało do obiektywu. Jestem tak w ogóle umyta, umyłam się w tamtej łazience dzisiaj, nachlapałam niesamowicie. Odpływ był źle zrobiony i woda wcale nie schodziła do kratki ściekowej, musiałam ją tak nogą do tego skłonić. No ale policja mnie nie aresztowała za to. Jestem trochę czystsza, jest trochę lepiej. No ale i tak strasznie parno po tym deszczu, to w ogóle.